Odkrywaj ze mną Częstochowę, miasto świętej wieży. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to daj lajka, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał, to naciśnij dzwoneczek, abyś była informowany o nowych filmach. Możesz mi także postawić kawę w serwisie buycoffee.to, zapłacić blikiem bez rejestracji lub w serwisie buymecoffee.com. Wycieczkę po Częstochowie, a raczej na Jasną Górę, zaczynamy od dworca kolejowego, gdzie znajduje się oldschoolowa tablica z informacjami o przyjazdach i odjazdach pociągów. Ciężko taką już znaleźć na innych dworcach kolejowych. Napisz w komentarzu, gdzie jeszcze takie są. Po wyjściu z dworca kolejowego na plac Rady Europy wita Was ogromny mural Strażnik Czasu. Mural powstał w 2019 roku, jego autorem jest Tomasz Sentowski. W malowaniu pomagali mu Tadeusz Kiedrzynek, Marek Laskowski i syn Mikołaj. Powierzchnia tego monumentalnego dzieła to około 1500 m². Aby dotrzeć na Jasną Górę, należy skręcić w prawo w Aleję Wolności. Następnie po około 350 metrach skręcamy w Aleję Najświętszej Marii Panny, która prosto prowadzi nas do sanktuarium maryjnego. Idąc w kierunku wzgórza klasztornego napotkamy pięknie odnowione secesyjne kamienice, bogato zdobione sztukateriami. Po około 20-minutowym spacerze docieramy do Błonia Klasztornego. Jest to miejsce, z którego możemy podziwiać ogólny widok na sanktuarium maryjne na Jasnej Górze. Odprawiane są tu też msze polowe podczas sezonu pielgrzymkowego. Kierując się w lewo dochodzimy do kolistego placu. Plac ten nawiązuje do znajdującej się w Rzymie kolumnady Lorenzo Berniniego. To jakby wyciągnięte ręce obejmujące pielgrzymów przybywających do sanktuarium. Krąg jest wybrukowany kostką granitową, która układa się w herb Paulinów. Pierwszą bramą, jaką przechodzimy, to brama Lubomirskich, znana również jako brama Matki Boskiej. Została zbudowana w latach 1722-1723 z fundacji Jerzego Dominika Lubomirskiego. Ta imponująco barokowa konstrukcja ozdobiona jest licznymi detalami architektonicznymi, takimi jak rzeźby i reliefy przedstawiające motywy religijne. Jasna Góra to jest tak zwana twierdza maryjna i ostatnią bramą, która prowadzi do tej fortecy, jest brama króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od lat 50. nazywana jest bramą Matki Boskiej Zwycięskiej. Wybudowano ją w roku 1767 w oczekiwaniu na przybycie ostatniego z królów polskich, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie przybył on jednak na Jasną Górę. Najważniejszym powodem, dla którego pielgrzymi przybywają na Jasną Górę, jest ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej. Zważywszy, że byłem tam w szczycie sezonu pielgrzymkowego, nie chciałem rozpraszać modlących się pielgrzymów i nie mam materiału z tego miejsca, ale w zamian zapraszam do zobaczenia ujęć z bazyliki, gdzie od razu naszą uwagę przyciągają wspaniałe ołtarze, barokowe zdobienia i mnóstwo rzeźb.
Jak już wspominałem, klasztor na Jasnej Górze to budowla forteczna, służąca do obrony. Dlatego zbudowana jest na planie kwadratu, otoczona grubym murem obronnym, a na narożnikach są umiejscowione bastiony. Dookoła murów znajduje się droga krzyżowa. Spacerując wzdłuż murów klasztornych, możemy obejść klasztor dookoła i podziwiać go z każdej strony. Czy warto odwiedzić Jasną Górę? W mojej opinii tak, nawet jeśli jesteś osobą, która nie jest gorliwym katolikiem, czy wręcz jest ateistą. Klasztor na Jasnej Górze jest wart odwiedzenia, bo to jest kawał i to nie małej historii Polski. Jest też ciekawym obiektem architektonicznym, sakralnym, z wieloma dziełami sztuki. Nie udało mi się podczas tej wycieczki zobaczyć wiele rzeczy, które są warte zobaczenia. Dlatego jestem pewny, że Jasną Górę odwiedzę jeszcze nie raz. A wy byliście już na Jasnej Górze? Jak wrażenia? Bo mnie trochę przytłacza ten barokowy przepych, żeby nie powiedzieć nawet Bizancjum. Trochę się to kłóci ze ślubami skromności. Po zwiedzeniu sanktuarium i zejściu ze wzgórza klasztornego możemy udać się do sklepów z pamiątkami i dewocjonaliami. Asortyment jest przeogromny i każdy znajdzie coś dla siebie. Można też coś tam zjeść i napić się kawy i zjeść jakieś ciastko. Po zwiedzeniu Jasnej Góry możemy się udać do pobliskiego parku Staszica, by odpocząć na ławeczce w cieniu drzew. W parku znajduje się budynek byłego obserwatorium astronomicznego. Obecnie jest tam multimedialne Centrum Edukacji i Rozwoju. W parku znajdziemy też uroczą altanę i kilka budynków wystawienniczych oraz jeziorko z fontannami. Park Staszica to urocze miejsce na odpoczynek. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych miejsc, zapraszam na www.odkrywajzemną.pl. Jeśli podoba Ci się to, co robią, to wesprzyj mój kanał. Dodaj komentarz, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, abyś był informowany o nowych filmach. Możesz mi też kupić kawę w serwisie buycoffee.to, zapłacić za nią szybko blikiem, bez żadnej rejestracji. Link do serwisu w opisie do filmu. Dzięki wielkie.